posiadam ich chyba 40 czy 50 gatunków. Na hodowli mam takie sekcje, nie? No tu jesteśmy w jednym pomieszczeniu, tam obok jest jedno, tam jeszcze są dwa i to mi leci po prostu. To jest pociągnięte najpierw wężami ogrodowymi, później tam przechodzi na 40 rurkę. I tu jest pompa, nie? CW010 Gold Laser Albinos. Są młode. Stymulujesz je do tego tarła, czy po prostu? Witam serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na hodowli Kosmo. Wraz ze mną jest właściciel Łukasz. Cześć. Poproszę go, żeby nam opowiedział co nieco na temat głównie kirysu, bo w większości tutaj w swojej hodowli ma właśnie tego typu ryby i oprowadził nas później po tej swojej hodowli. Pierwsze takie podstawowe pytanie, Łukaszu. Tak? Jak duża jest Twoja hodowla? Ile tutaj masz wszystkiego? Ogólnie baniaków ile mam, czy litrów? Litrów i baniaków. No na hodowli aktualnie mam około 8000 litrów. W sumie baniaków to nie liczyłem dokładnie, bo mam dosyć sporo małych baniaków, takich od 25 do 50 litrów, także myślę no około 150 baniaków jest tutaj. 150. Rozrasta się hodowla cały czas, czy to już jest koniec? Tak, no cały czas w planach mam, w sumie już pewne postępy poczyniłem, ale to tam może innym razem oprowadzę, bo póki co jest to sekret. Także no cały czas w planach jest, żeby się rozwijać po prostu no i iść dalej, bo według mnie jak ktoś stanie w miejscu, to się cofa, nie? Tak jest, dokładnie. Zbiorniki różnej wielkości widzę. Tutaj mamy... Tu jest 375 litrów, taka standardowa 150 na 50 na 50. Do takich malutkich. No a tutaj ogólnie zawsze podrostki jakieś rzucam. Aktualnie to mam jakieś gold lasery, pływają jakaś panda. No jakiś mieczyk tam w miksie, to co się urodzi to po prostu ten... Bo te różne wielkości zbiorników, bo masz raczej takie mniejsze ryby z tego co widzę, nie ma nic takiego co wymaga dużej ilości litrażu. No staram się ogólnie mniejsze ryby, typu gupik, nawet jak jest żyworódka jakaś gupik, tam powiedzmy mam te Xiphophorus meyeri, dzikie platki, są to małe ryby. No takie większe to mieczyki tutaj aktualnie, aczkolwiek no tam to jest taka, że tak powiem, fanaberia moja i taki chwila takiej słabości, bo normalnie bym tego nie robił, powiem szczerze, nie? Jednak tam te kirysy to jest to, co lubię i w sumie posiadam ich chyba 40 czy 50 gatunków, nawet nie wiem już, bo cały czas dokupuję nowe i non-stop. No to sporo, nawet nie wiedziałem, że tak dużo tych gatunków jest. Są różne zastosowania tych baniaków, że masz tutaj takie duże, czy po prostu tak? Znaczy tak, no w dużych po prostu mogę mieć więcej ryb, ryba szybciej rośnie, wypływa się, nie kiszą się, powiedzmy tak jak tutaj, tu mamy 30 litrów akwarium i tu jest podejrzewam ze 100-150 maluchów i one później za jakiś czas trafią na większy baniak, nie? Żeby rosły, bo po prostu w tym to będą, nie urośnie ryba, ona po prostu skarbłować sieje i tak dalej, nie? Musi po prostu być. No także jak zaczyna się po prostu produkcję, powiedzmy taką pandę, nie? No to najpierw wylęk trafia do 25 czy tam 50 powiedzmy i przechodzi dalej, nie? Jak widzę, że już jest optymalna wielkość, to na przykład na setkę ją przerzucam, czy 150, czy tam do 370 i wtedy ona po prostu rośnie, nie? Bo tak to w małym baniaku po prostu ona nie urośnie. Jak jesteś specjalistą od kirysów, to dopytamy. Specjalistą to nie wiem, no. Tyle masz tych zbiorników, tyle tych kirysów jest, musisz być, bo widać po efektach, są efekty. Co byś polecił, jakiego kirysa byś polecił na początek? No na początek to na pewno te zwykłe, takie standardowe, typu spiżowy, pstry, spiżowy albinos, ewentualnie pandę jakąś. Jakie warunki one potrzebują? Tak, no kirys ogólnie z natury jest bardziej zimnolubny, chociaż są gatunki, które lubią ciepło, chociażby sterbaj. Sterbaja też poleca się z paletkami trzymać, nie? Także te 28 stopni spokojnie ze sterbaja można trzymać, nie? Taki kirys pstry na przykład, on spokojnie bez grzałki, akwarium bez grzałki może być, te 20, nawet 18 stopni on przeżyje, nie? Jaki litraż do tego? Jeżeli chodzi o pstrę, spiżówki, no myślę takie minimum to jest te 112 litrów, nie? To są jednak takie większe kirysy, takie średniaki bym powiedział, nie? Jednak spiżowy tam, no w zależności też widziałem spiżowe, co miały 8-9 cm samiczki długości, nie? To były jakieś mutanty w sumie, ale no tak średnio one rosną takie około 6 cm samica, nie? Spiżowy czy tam pstry, nie? I to są te proste na start takie i to są bardzo łatwo się mnożą, nie wymagają, jedzą praktycznie wszystko. Są gatunki takie na przykład jakieś tam dzikie melini albo inne, które na przykład są bardzo wybredne, żeby w ogóle dotarła je, żeby chciały się trzeć, one bardzo mało jedzą, nawet jak dostaną jakiegoś tam premium pokarm, na przykład żywy Aurophorus z własnej hodowli, to i tak wybrzydzają, dziubią, później może da jajko, może nie da.
czasami miesiąc, dwa bez tarła jest, nie? Później jak małe są, no to też bardzo długo rosną, nie? Takie niejadki są, a taka spiżówka to po prostu to idzie jak kombajn do czereśni, można powiedzieć. Mówiliśmy już o tym minimum zbiorniku, a takie kirysy do takiego małego zbiornika jakby chciał, nie wiem, 20 litrów, 10 litrów, jest szansa jakieś? No 10 litrów to trochę mało, ale takie 25 litrów, taka powiedzmy standardowa, tutaj jest 25 litrów, 40 na 25 na 25, to ja bym polecał, najlepiej są korydora z Hastatus, jest malutki, tam w tamtym akwarium pływają, one rosną tak maksymalnie 2,5-3 cm samiczki. Bardzo ładnie się prezentują, bo górą pływają. Także 25-30 litrów można już spokojnie takie opakować. Pigmejki rosną troszkę większe, nieznacznie. Mi się wydawało właśnie, że pigmejka jest najmniejsza. No właśnie nie, bo mam tarlaki kilkuletnie pigmeja i Hastatusa i Hastatus jest mniejszy, nie? Mimo wszystko, nie? Skąd się wzięło takie hobby u Ciebie? Skąd takie zamiłowanie? Znaczy u mnie to ogólnie było tak, że za dziecka kiedyś miałem tam akwarium, później 2 miałem. Pamiętam, tam ojciec mi kupił 100 litrów akwarium, to było takie mega duże na tamte czasy, no to było, ja nie wiem ile, 20 parę lat temu. No i to tak trwało jakiś czas, później okres dojrzewania, takie jakieś różne imprezy. Zrezygnowałem z tego, w ogóle ze zwierząt zrezygnowałem. Za dziecka miałem wszystkie zwierzęta, jakie były w sklepie zoologicznym dostępne. Świnki morskie, chomiki, papugi, kanarki miałem, żółwie jakieś wodno-lądowe, żółwie lądowe, rybki właśnie miałem. Bardzo dużo zwierząt miałem i to trwało jakiś czas, później się urwało, nie? I tak chyba, nie wiem, z 10-15 lat nic nie miałem, żadnego zwierzęcia, tam jakiś kotek w międzyczasie był. No i nie było tego. I jakoś tak, nie wiem, chyba z 5 lat temu znajomy sprzedawał akwarium, 375 litrów, to nawet chyba te, z tego co kojarzę, z całym sprzętem, z filtrem i tam ja zobaczyłem, o kurczę, fajnie by było mieć. I sobie kupiłem, po długiej przerwie, kupiłem sobie tam takie mniejsze akwarium, 375 litrów, no i tak się zaczęło, nie? Później było następne akwarium, następne, bo mi się tutaj gupik zaczął kocić, tu molinezja, tu kiryska rozmnożyłem pierwszego spiżowego. Mówię, o jak fajnie, ale tu miejsca nie ma, to trzeba nowe akwarium, nie? No i później miałem 10 baniaków, no ale już później to tak było właśnie, że za dużo było i trzeba było zejść do piwnicy. Teraz się znajdujemy w piwnicy, ekstra przygotowane miejsce pod baniaki i ten, nie? Tutaj mogę to mieć, bo na górze już tam były problemy, nie? Tego co mówisz, hobby tak niedługo, tak o dziwo aż niedługo jesteś w tym hobby, a doszedłeś do bardzo fajnych rezultatów. Skąd bierzesz wiedzę, skąd czerpiesz tego typu, jak to rozmnażać, jak to hodować, no bo... Znaczy, przede wszystkim no wiedza, no trochę internet, jakieś książki też przeczytałem. Dużo tam właśnie, no YouTube też pomógł mi w pewien sposób. Podpatrzyłem też jakieś tam, powiedzmy, systemy, na przykład jak sobie podmianki usprawnić czy coś, ale też metodą prób i błędów, nie? No wiadomo, uczyłem się na tych podstawowych, jakieś tam właśnie na spiżowym, na pstrym. Widziałem na przykład co lepiej robić, co gorzej robić, jak po prostu czym karmić i tak dalej. Wszystko to było kwestia czasu, no sam też człowiek sam dochodzi do pewnych rzeczy. Czasami powiedzieli, a lepiej tak, a ja zrobiłem inaczej i się okazało, że mój sposób był lepszy na przykład, nie? Duża jest różnica w hodowli tych kirysów pomiędzy sobą? Znaczy ogólnie to jest wszystko Ameryka Południowa, nie? Praktycznie, ale no są bardziej górzyste rzeki, jakieś Amazonka to jakieś bardziej wolno płynące, szybko płynące, ciepłolubne, zimnolubne, niektóre gdzieś tam przy wybrzeżach nawet, przy oceanach preferują nawet słonawą wodę. Także no jest różnorodność jest dosyć spora u bardzo kirysa. to się różni od siebie, czy przypuśćmy mam tego najprostszego co mówisz, spiżowego i udało mi się go rozważać, mogę próbować z jakimś bardziej takim wymyślnym? Wszystko jest kwestia ambicji człowieka, nie? Jeżeli spełniłeś swoje marzenie, rozmnożyłeś spiżówkę, no to możesz osiąść na laurach i dalej ją rozmnażać, albo w ogóle nic nie robić, nie? No ja mam ambicje i po prostu, ja lubię na przykład, mam jakieś tam CW115 na przykład tutaj pływa, jest to rzadki kirys, się mnoży u mnie, jest w miarę ładny i nie jest łatwy do rozmnożenia, nie? Też są takie niejadki, nie chcą mieć za bardzo, nie? Także no wszystko zależy od człowieka, jak staniesz w miejscu i zadowolisz się tą spiżówką, no to no możesz ją robić, tylko że tak naprawdę ona jest no dobra do nauki jak dla mnie, nie? No,
Też jakieś plany na jakiś... Jest jakiś kirys, którego pożądasz, chciałbyś mieć, ale na razie jest niedostępny? Znaczy, powiem szczerze, większość kirysów jest dostępna, jedynie co blokuje to cena, nie? Bo czasami niektóre potrafią 100 euro kosztować za sztukę. Powstrzymuję się przed tym, bo nie mam miejsca po prostu, mam cały czas przerybione baniaki, nie? No, zdarza się tak, że ja nie zbieram ikry w ogóle, jak widzę na przykład mam jakieś Wenezueli za dużo, bo już jest tam 500-1000 sztuk Wenezueli, to już jej nie zbieram, nie robię, nie? Czy zbiorę i wywalę, a tylko po to, żeby nie nauczyć, bo jak czasami zostawisz ikrę w zbiorniku, to kirys potrafi się nauczyć ją zjadać. Jak zacznie to robić, to później już te stado tarlaków jest słabe, nie? Musisz pilnować, żeby złożyły ikrę, to szybko zbiorę, nie? A często jest tak, jak są dobre tarlaki, po prostu ikra sobie tam jest na ściankach, tam na szybach, czy na jakichś ozdobach, czy ja często mech stosuję i ona w tym mchu po prostu i ona ma być i ma nie być zjedzona, nie? To jest wtedy dobre stado tarlaków. Ryby masz na swojej wodzie, czy na wodzie z kranu, czy robisz swoją wodę? Ogólnie jest kranówka, nie? Z tym, że kranówka jest zawsze od stana, mam beczkę 200 litrów, system jest do podmian wody, tam jest pompa w beczce. Leję wodę, ona sobie tam musi odstać w co najmniej te 12-24 godzin najlepiej. Jest grzałka, temperatura, żeby była mniej więcej taka sama jak jest. Tam grzałka jest skręcona na 20 stopni i taką wodę podmieniam. Bezpośrednio z kranu staram się nie lać, aczkolwiek czasami zdarza się, że jest jakaś awaryjna sytuacja, nie było mnie pół dnia, czy tam gdzieś wyjechałem na jeden dzień, wracam, patrzę gdzieś tam filtr się przytkał albo nie chodzi, skisła woda, to wtedy tam jakoś awaryjnie działam. Wodę podmieniasz jak często? Próbuję. A to różnie, powiem szczerze. Ogólnie to mam taki system, że na hodowli mam takie sekcje, nie? No tu jesteśmy w jednym pomieszczeniu, tam obok jest jedno, tam jeszcze są dwa. No to tak zazwyczaj staram się, że w jeden dzień robię całość, na przykład te pomieszczenie, nie? Na drugi dzień tam i tak lecę. Ale nie? to co trzeci dzień wymieniasz? Bo nie no, tak ogólnie raz w tygodniu na pewno, czasami dwa. W zależności na przykład jak jest małe akwarium na przykład tutaj, nie? Jest bardzo dużo zbrojnika, to tutaj podmianka leci co 2-3 dni średnio, nie? One... Tam zbrojnik też, tak, póki co są tu, za chwilę polecą dalej, bo jest za dużo, nie? Bo tu jest około 200 ryb w 25 litrach, nie? Także jest za dużo i później one pójdą dalej, ale na razie muszą podrosnąć troszkę. Zbrojnik jest taki dosyć delikatny, nie? Jak jest malutki, nie warto go tak rzucać po akwarium. Po prostu lepiej go przetrzymać, nie? Jeszcze co do tej podmiany. Pokazałeś mi wcześniej fajnie rozwiązany sposób podmiany. Beczka, o której wspominałeś. Tutaj gromadzisz wodę i tak. Później z tego masz system do rozprowadzania tego wszystkiego. Tak. Tutaj mamy, w środku jest pompa, nie? W środku jest pompa tam z pływakiem akurat i ona pompuje. Tu jest cały obieg. W jedną stronę idzie, tutaj mam zawory. Najpierw, jeszcze kwestia taka, że od spodu mogę sobie mam zawory i od spodu odkręcam i to mi leci po prostu. To jest pociągnięte najpierw wężami ogrodowymi, później tam przechodzi na 40 rurkę i to mi leci tam na dół, mam przez ścianę, tu jest przewiercone i tu na dole jest taka beczka wkopana i tu jest pompa, nie? W tym. Jak poziom wody podnosi się, to mi się to odpala i pompuje na zewnątrz, na ogród, tam mam Mausera. Jak było lato, to jeszcze z Mausera podlewałem pomidory i ogórki w poliaku, także same korzyści, nie? A teraz zimą jakoś korzystasz z tej wody, czy...? Nie, zimą teraz to po prostu jest pociągnięte i pod tuje leci tylko bezpośrednio tam, nie? Czasami problem bywał taki, że zimą jak przymarzł, no to było tam ciężej trochę, żeby ta pompa ruszyła, ale i tak dała radę, nie? Troszkę popracowała i przepchała to, nie? Ale ten system tutaj podmiany wody, on idzie na wszystkie te pomieszczenia, nie tylko tu na to jedno? Nie, tutaj w sumie na 3 pomieszczenia mam, nie? Z tym, że tak, tutaj mam fajnie, bo tu mam dziury od spodu i te zawory zrobione, nie? Że to mi tam leci. A tutaj dalej nie mam już tak porobione, bo po prostu te baniaki jak kupowałem, to już były przystosowane pod hamburgi i pod podmiankę, nie? No tutaj jak robię, to po prostu tu też mam rury, nie? Jak spuszczam wodę, powiedzmy, no to tu już zaciągam wężem, nie? I ona leci po prostu i to jest też połączone z tą beczką, nie? I tam jest w tamtym pomieszczeniu to samo, nie? Także najgorzej mam tam, nie? W tym 4. pomieszczeniu, bo to jest najnowsze, jeszcze w sumie tam dużo roboty mam, bo mam w planach tam też beczkę taką zrobić i osobny układ, zawory pokupować i chociaż ostatnio tam bawię się, mam takie, tak jak tu w beczce mam, zawory takie pływakowe z Chin. Jak dojdzie poziom wody, to się wyłącza woda, nie?
Z rybek tutaj mówisz, masz te dzikie żyworódki, tak? No tutaj są Falisti Stico. W sumie z dwóch źródeł mam, bo tam jest bodajże Panama i Lago Areal, czy jakoś tak to było. Mam pomieszaną krew. I są jeszcze Xiphophorus meyeri, też dzikie platki. Też taka nieduża platka rośnie, nie? Te są akurat młode, samiczki takie dorosłe, około 4 cm maksymalnie, nie? To też miałem takie samiczki kilkuletnie. Tu są kiryski panda, młodziutkie, no ile one mają? Niektóre może 2 cm. Tu są CW115, nawet nie wiem jaka jest polska nazwa, ale tak naprawdę no to tak samo jak ze zbrojnikami mamy te L-ki, ale na przykład L333 jaką ma polską nazwę nie wiadomo. Nie co? ma, bo to są chyba po prostu jest L333, tak samo tu jest CW15. Gdzieś tam czytałem, że jakiś kirys górski gdzieś tam widziałem, ale czy to jest prawda to nie wiem, nie? Ja to tak też rozmawiałem z jednym hodowcą, to też mówił tak jak ty. Kto se jak nazwie, tak to będzie. No najważniejszy Tak. ten numer, co został mu nadany pierwotnie. No, także no pandy dużo robię, panda schodzi bardzo ładnie, jest to taki podstawowy kirys w miarę tam w średniej cenie, że tak powiem, przystępny i ładny, nie? Bo jakie są ceny tych kirysków? Znaczy, ale w hurcie czy Nie, tu u ogólnie? Ciebie w Cioku. Ja przyjeżdżam, kupuję, mam swoje prywatne domowe akwarium. I... No pandy mam po 7 zł, taką 2,5-3 cm, to są młode takie, nie? 7 zł, weloniasta 10, tak to A ta wygląda. najdroższa? Najdroższą rybkę jaką mam, w sensie? To są Gold CW010 Gold Laser Albinos po 45 zł. To są też kirysy. To są kirysy goldy, no, czy możemy podejść tam zobaczyć jak to wygląda? Tak, tu są młode. Jeszcze młode, tak paska nie widać do końca, chociaż już się zaczyna, nie? Pomiędzy nimi są zwykłe goldy, a tam na dole są tarlaki. Tak wyglądają. To są dorosłe już. Tak, one nie są za duże. Znaczy ogólnie nie rosną duże, nie? To spiżowy urośnie większy, ale no to jest taki rarytas w Polsce w sumie. Może ktoś to mnoży jeszcze w Polsce, nie wiem, w sumie no, mi się udało. Także... Ale oprócz kirysów też masz inne ryby, widzę. Tu masz... Tutaj jest Corydoras hastatus, to jest też kirys, tylko że ten kirys właśnie pływa w toni wodnej. To on w naturze w ogóle żyje z jakimiś tam bystrzykami, pływa sobie między nimi w ławicy i tworząc takie bezpieczeństwo po prostu, nie? Z większymi, z mniejszymi i te bystrzyki, czy tam, nie wiem nawet do końca jak to tam się nazwy łacińskie, ale ogólnie właśnie bardzo podobne są i ten wzór nawet, one są bardzo, ta plamka na ogonie jest taka sama jak u tych bystrzyków, nie? Tam jest kilka gatunków i one sobie razem pływają i tworzą takie ławice. To jest jedyny kirys, który tak po górze pływa, nie? Najlepiej mieć tak, jak miałem ze 100 młodzików, to ładnie pływały w prawo, w lewo taką ławicę. Naprawdę ławicę tworzę, no, lepszą niż neonki, coś jak rodostomu, powiem szczerze, nie? Tak. Zbiorniki widzę masz tak trochę nietypowo jak na hodowlę, tak, bo jest podłoże, albo tutaj jak widzę przygotowane, dopiero coś tutaj będzie. No tu było, po prostu wyzerowałem wczoraj akwarium, bo sprzedaje się ryby, no i teraz sobie odstoję chwilę i tam coś już leci, nie? Zawsze dajesz jakieś podłoże? Ja mam tak, że zazwyczaj coś daję, nie? Dla kirysa, no tu akurat jakieś są aktywne różnego typu. Na mojej hodowli mi się to przydaje, bo trzyma mi pH po prostu. Ja mam w kranie mam KH3, GH7 około. I jak jest dużo ryby i ona dobrze poje, to dzień, dwa i z 7 pH robi się 5, nie? Albo 4,5 też się zdarzało, już taki maksymalny kwas, nie? Dlatego mam ślimaki prawie w każdym baniaku, jak widzę, że ślimaki podchodzą do góry, to wiem, że wodę trzeba podmienić, nie? Czasami nawet, mimo że 2 dni temu była podmieniana, nie? Widzę, ślimaki do góry idą, dobra, szybko podmieniamy, nie? Nawet nie mierzę, mam te kropelkowe testy, nie mierzę, po prostu 1/3 co najmniej muszę spuścić, nie? Kolejny plus posiadania ślimaków. Tak. Dużo osób jest przeciwnych. Ja lubię, no czasami fakt, jest ich za dużo, nie? Miałem swego czasu takiego kolcobrzucha, to zawsze karmiłem. Wyciągałem, no, tak naprawdę wystarczy 10 ślimaków i to styka, nie? Czasami robi się plaga, nie powiem, nie? Jak tam za dużo się przekarmi czy coś. No ale też na hodowli to... Hodowla to nie jest jakieś tam, nie wiem, akwarium towarzyskie, nie? Że sobie raz dziennie czy 2 razy dziennie przekarmisz jakąś drobną ilością. No tu jednak musi ryba rosnąć i to ten proces ma być przyspieszony, dlatego też się karmi więcej, nie? Tu masz mieczyki jeszcze. Tu są mieczyki też tam, no część jest delta, część zwykłe wyszły, waktile i zwykłe czerwone. Także tam, no tutaj taki miks w sumie.
Tu są Corydoras Equus, tam z tyłu jest Elisae, kilka Barbatusów. Tutaj pod doniczką są Delfaxy, jeszcze tarlaki. No to jest troszeczkę taki miks. Prawdę mówiąc, lepiej by to było mieć każdy gatunek na osobnym zbiorniku, ale czasami brakuje mi tych zbiorników. No także ten. Tu też są dosyć ciekawe. Tutaj jest Corydoras napoensis, po polsku nie tylko przy tym widzę. nazywany nanus, nie? Chociaż nanus jest to błędną nazwą. No jest to taki w miarę fajny kirysek, dobrze się mnoży, łatwy jest, nie? To jest dużo daje z jednego tarła. No, ale też niewielki. Czy to są młode? Nie, to są młode. One dorastają coś w wielkości pandy tak naprawdę. Tu są czarnuchy tak zwane, czyli Schulze i Black. Tutaj mamy młode pigmejki. Tu weź odstęp. Ja to ruszymy. Tu są pigmejki F1, nie? No to już malutkie takie jeszcze, ale one duże ogólnie nie rosną, nie? No a tutaj mamy tarlaki pigmejów. Także widzę, 3 cm samiczka ma i to jest max. No tu po lewej dalej to tam jakaś panda, jakiś tam taki miks. Czasami robię taką zrzutkę z kilku. No ale one ze sobą się nie będą krzyżować, nie trzeba się o to martwić. Nie, bardzo rzadko dochodzi do hybrydyzacji. Chociaż zdarzyło mi się tam raz, Gold Laser z Wenezuelą mi się skrzyżował, ale ogólnie to tam bardzo rzadko. Jak sobie radzisz z chorobami przy takiej ilości zbiorników, bo przypuszczam, że to jest też nieuniknione. Jak sobie radzę? No czasami się zdarzy jakaś choroba, nie? No to przede wszystkim trzeba zdiagnozować, co to może być, nie? No czasami tam miałem swego czasu przywry i to przywry gołym okiem zobaczysz, na płetwach na przykład takie białe jakby frędzelki były, nie? No to wtedy stosujesz tam na przywry lek, nie? Czasami tam, co tam jeszcze miałem? O ospy czy coś to nie ma takich rzeczy u kirysów, to się częściej zdarza jakieś neonki czy ten bardzo rzadko. To ogólnie powiem tak, profilaktyka, systematyczność to jest najlepsza po prostu metoda, najlepsze takie jakby lekarstwo, nie? Żeby nie dopuścić do tego. Podmiany wody regularne, nie ma, że mi się nie chce, a dzisiaj nie, czy coś. Jak widzisz, że coś się dzieje, to od razu podmianka i obserwacja, nie? I ostateczność to lek, nie? Aczkolwiek ja powiem szczerze, na chorobach aż tak się nie znam, nie? Nie ma potrzeby, bo wszystko swoje. Jestem dosyć krótko w tym. Nie poznałem wszystkich chorób. Zdarza mi się tam na przykład gupik pływa, a nagle coś się dzieje i nie wiem co mu jest, nie? Jakiś taki osowiały, buja się na boki czy coś. Czytam tam w internetach, może to, może tamto. Często jest tak, że jakaś część padnie, wiadomo, ale podmianka, czasami dam jakieś tam strypaflawiną czy z czymś tam jakieś przeciwko pleści, bakteriom, takie bardziej ogólne, nie? No i też co jakiś czas, jeżeli chodzi o tarlaki, no to odrobaczam sobie, nie? Bo tarlaki karmione są tubifexem i co 2-3 miesiące odrobaczam tarlaki. Młodych w ogóle tubifexem nie karmię, mam ze swojej hodowli Auloforusa, mikronicienia dostają, wylęk artemii, no i tabletkami głównie karmię dla ryb dennych, nie? Także u młodych, jak ktoś kupuje ryby, to one nie są tubifexem, ani żadną ochotką mrożoną nie są karmione. Nie potrzebuję, po prostu to jest bardzo dużo, można sobie... Podmianę wody już nam zdradziłeś, Tak. czyli nie ma problemu, że wąż raczej się nie miesza pomiędzy tym, bo każdy akwarium praktycznie leci osobno. A jak ze siatkami? Masz osobną siatkę do każdego zbytku? Nie, ja mam coś takiego, że mam siatki i tam one są zamoczone w alkoholu. U mnie to tak wygląda. Mam też kilka siatek, gdzie są dedykowane do ale po prostu nie mam 150 siatek, żeby na każdy zbiornik mieć. One są po prostu, to jest alkohol IPA 99, nie? I one sobie w tym alkoholu cały czas są. I później jedynie co robię, to biorę taką siatkę przed zanurzeniem w akwarium, pod kran przepukam tylko, nie? I tyle. Nawet jak troszkę alkoholu dostaje się do akwarium, to nic nie szkodzi, bo alkohol to jest tak naprawdę węgiel. Gdzieś tam czytałem, nawet niektórzy tam stosują jakieś alkohole, żeby przyspieszyć proces, ten cały ten cykl azotowy czy coś, no bo to jest węgiel, nie? Czy niektórzy ocet lali, czy tam różne tam karbo, nie karbo. Słyszałem, że kiedyś sikali do akwarium, żeby... Tak, no sikali, ruszyło. żeby bakterie były tam jakieś, nie wiem, nitryfikacyjne czy jakie tam, nie? No. Na jakieś wystawy, na jakieś giełdy, można Cię na jakichś takich rzeczach znaleźć, czy raczej nie? Nie, powiem szczerze, nie jeżdżę
Giełdy to jedynie te hurtowe dla przedsiębiorców, typu Łódź, Gliwice, typu takie jakieś tam wystawy egzotyczne, gdzieś tam w arenach jakieś, gdzieś tam coś tam, to nie, w ogóle nie jeżdżę. Gdzie cię znaleźć? Tylko na Elixie? Ja powiem szczerze, no mam kilka ogłoszeń na Elixie i to mi starcza, nie? Tam jeszcze mam swój profil na Facebooku i też tam ludzie mnie obserwują, jak coś jest jakaś nowość czy coś, znajomi, to tam ten, kto ma trafić do mnie, to trafi, nie? Ja tam musi być dobry, skoro tak. ludzie sami nie... Przez pewien czas w ogóle, nie wiem, z pół roku w ogóle nie miałem żadnych ogłoszeń na Elixie, nigdzie nie miałem, na Facebooku też mało, tam jakieś bardziej właśnie straszyki jakieś, bo też się bawię w te straszyki, jakieś tam owady, czy te popielice afrykańskie, to bardziej tak w tą stronę poszedłem niż te ryby, nie? Po prostu, no ja nie narzekam, nie? Mam cały czas zbyty i ogólnie jest ok, nie? I starcza mi, no nie muszę tam gdzieś jeździć. Kiedyś jeszcze rok temu, tam wcześniej jak zaczynałem z tym, no to jeździłem na Ostrawę jeszcze, nie? Tam się stolik wykupowało i sprzedawałem swoją rybę, ale powiem szczerze, już mi się nie chce, nie? Tam jakoś... Tam więcej tego było, że... Chyba leniwy jestem, znaczy więcej, no tam jest ogólnie taka dosyć duża ta giełda, nie? Tam jest i terrorystyka, akwarystyka, jakieś tam różne rzeczy dla zwierząt, ptaki, nie ptaki. No ja tam jeździłem właśnie i wystawiałem się, miałem swój stolik, ale tam byłem chyba z 3-4 razy i później już przestałem jeździć. Jak tu zacząłem na Łódź jeździć i na Gliwice, najpierw na Łódź pojechałem, żeby było śmieszne, gdzie Gliwice blisko z Rudy Śląskiej, a później właśnie tu na Gliwice i to, tak naprawdę to nie mam ryby. Ja nawet jak jadę na tę giełdę, to tylko po prostu pod zamówienie robię sobie listę, spisuję sobie na kartce A4 ileś tam tych pozycji, ten to, ten tamto i po prostu spakowana ryba jedzie na daną giełdę. Mam tam stolik niby w Łodzi, że mogę wystawić i pokazywać tą rybę, ale nic nie mam tak naprawdę, bo nie mam co nawet pokazywać, nie? Ci, co tam już poznali się, no to biorą i chcą, ile bym nie miał, to by wzięli, nie? No powiedzmy Duplicareus, to jest tutaj ten, nie? Corydoras Duplicareus, taki specyficzny z pomarańczową plamką. I tu jeszcze jest tak, że te z pomarańczową plamką to są dzikusy z odłowu, a te z bledszą plamką to są już któreś tam F, nie wiem, 10 bodajże, rozmnożone w niewoli 10 razy. I ta plamka, powiem szczerze, jest gorsza, nie? Zanikła i to już jest gorszej jakości kirys, nie? W takich kanonach piękna kirysy. Starasz się to jakoś odciągnąć im, nie wiem, pokarmem, bo to chyba od pokarmu zależy. No właśnie, nie, to bardziej mi się wydaje genetyka. Już któreś pokolenie po prostu, chów sobny też i tak dalej, to po prostu tak jakby zanika. Te z odłowu mają ładną tą plamkę, jest wyrazista, aż kontrastuje. Aha, to u siebie z resztą. Takie, no tutaj, bo ogólnie tak, mam pomieszaną krew, aczkolwiek te z odłowu i tak są pomieszane, bo raczej wątpię, żeby były rodzeństwem, nie? Chociaż, no ogólnie tak, wolałbym je mieć osobno, z tym, że jak miałem same dzikusy, to nie dawały tyle ikry, nie? Mniej, a jak są z domieszką tej krajówki, to lepsze efekty po prostu uzyskuję. Młodziki jak wychodzą, to też tak różnie, jedne są ładne, jedne są takie bardziej blade, ale ogólnie nie narzekam, nie? Masz tutaj tarlaki, czy...? Tak, to są tarlaki, nie? Ogólnie kirysa się robi tak, żeby w grupach robisz, nie? Możesz grupy w zależności od gatunku, nie? Ale na przykład od 5 do 20 sztuk możesz na przykład mieć, nie? Albo ikrę potem odławiasz? No w zależności jak na przykład, jak mi złoży, tu jest 54 litry, one są teraz w tym baniaku. Jak dobrze złożę ikrę, a mam miejsce, to przekładam tarlaki. Ikra zostaje, zacieniam, przykrywam czymś zbiornik, dodaję trochę tej trypaflawiny przeciwko pleśnie, niedużej ilości. Dobrze jest jeszcze dać jakieś garbniki, tam ja stosuję tam jakiś torfin, ekstrakt z torfu i z kory dębu. No one te taniny i te inne te kwasy humusowe, to jakoś tak sprawia, że one i lepiej przystępują do tarła i lepszy wylęk jest, nie? Większa ilość ikry. A właśnie jakoś stymulujesz je do tego tarła, czy po prostu tak jest, to że samo wychodzi? Też zależy od gatunku, nie? Ale jak dobrze przekarmisz, one dostaną tu bifex, później podmianka standardowo 50-60% na świeżą, chłodniejszą wodę. Zazwyczaj to działa, nie zawsze, nie? Zazwyczaj, nie? W zależności od gatunku, bo takie bardziej wybredne gatunki to nie pójdą na to, nie dadzą się nabrać, nie? Często jest tak na przykład ciśnienie atmosferyczne, nie? Jak się zbiera na burzy, powiedzmy jest wyż i nagła zmiana ciśnienia, że niż przychodzi, albo jest ekstremalny niż, na przykład 950 hektopaskali. Mierzysz to, czy patrzysz, że Ja trochę patrzę w pogodę, nie? Jak na przykład czekam na przykład z podaniem tu bifexu albo z podmianą i czekam na przykład jakiś tam gold laser jak idzie, nie? No to wolę poczekać, że idzie niż i jak jest na przykład na dworze pada już deszcz, no to jest niż, nie?
i ja porobię podmiankę wtedy, nie? Zwiększam też czasami przepływ filtra, tu akurat mam na turbinach Patmini, nie? Także jak jest wyż, dobrze jest zmniejszyć przepływ, one wtedy tak jakby spowalniają swój ten metabolizm cały i to wszystko. Też jeszcze się robi, że można poziom wody obniżać, nie podmieniać tej wody, żeby ta woda stara była. Możesz 3 tygodnie im nie podmieniać, mniej karmić, później na przykład jak niż przyjdzie, czy tam burza jakaś, nagła zmiana pogody, to wtedy napełniasz baniak do pełna świeżą wodą, dodajesz jeszcze te garbniki, wszystkie tam szyszki olchy możesz rzucać, jakieś tam liście dębu, dobrze przekarmić, ale najlepiej karmić jest wcześniej, dzień wcześniej dobrze przekarmić, a później podmianka i wtedy zazwyczaj, a to jest też, nie ma reguły na to, nie? To jest bardzo dużo różnych, że tak powiem, możliwości. Jedne na przykład będą Ci się tarły, tak jak Gold Laser lubi na szybie, nie? Duplicareus to zazwyczaj na silikonie składa, nie? Jak jest sklejone akwarium. Jak tak opowiadasz, to fajnie brzmi, takie łatwe, że wystarczy popatrzeć w pogodę i... No nie, no pogoda to jest tylko taki jeden pewny element, nie? To jest jakaś tam, ona ma znaczenie, ale u tych takich ciężej rozmnażających się gatunków, nie? Bo spiżówka, pstry, panda powiedzmy, to ona idzie tak po prostu, jak dostanie, nażre się, lekka podmianka i idzie, nie? I robią, no panda może dużych ilości nie daje, bo ona tak właśnie często daje, a mniej, nie? One właśnie więcej roboty trochę z pandą, ale ja na przykład jak mam tam 6 grup pandy i w każdym anubiaski pływają i one oblepiają te anubiaski, później po prostu tylko przerzucam, wyciągam z akwarium te anubiasy do innego akwarium, do pustego. Z tą ikrą, one się tam lęgną, nawet bez jakichś specjalnych tam kombinacji wody nie podmieniam, tam w sensie nie robię tej wody starliskowego i tak dalej, nie? Także no, zależy, no, są różne kirysy, naprawdę, nie? A tą ikrę jak wyciągasz z tego akwarium, dbasz o to, żeby, nie wiem, żeby ona nie przeskła albo jakiś tam, znaczy, szczególnie na coś trzeba uważać, żeby z tą ikrą nic się nie stało? No żeby jej nie zgnieść pod palcem, to jest najważniejsze. Ogólnie ikra, jak jest świeża, jest bardzo lepka, nie? Można bardzo fajnie się do palca klei. Możesz wziąć z szyby, powiedzmy, delikatnie palcem, ściągnąć ją, przykleja Ci się na paluszek. I właśnie drugi sposób, jak je rozmnażam, to mam takie pojemniki 2-litrowe, plastikowe. I zawsze biorę tą wodę z akwarium tarliskowego, gdzie jest ikra i przekładam delikatnie palcem, przyklejając, najlepiej jeszcze separując tą ikrę, nie? Chociaż nie zawsze się da, bo czasami jak Gold Laser, to żeby każda osobno była. Kuleczka jedna? Żeby każda kuleczka była osobno, w zależności jaki gatunek, nie? Często się tak da, bo tak składają, a niektóre robią takie placki po prostu. Cały dzień siedzisz i przekładasz te jajeczka. No to jest właśnie to, nie? Bo jest wysokie ryzyko, że powiedzmy jak weźmiesz taką grupkę tej ikry, czyli 10-20 sztuk w jednym placku i jedna zacznie gnić, pleśnieć, to wszystkie wokoło później się psują i jest słaby wylęk, nie? Także no jest z tym tak roboty, w zależności od ryby właśnie różnie dają. Na przykład CW 115 daje pojedynczo, nie? I bardzo łatwo jest ściągnąć ikrę, nie? Czy tam wziąć mech cały i przerzucić do tego pojemniczka, nie? No w pojemniczku zawsze jest kamień napowietrzający, bo musi być jakaś cyrkulacja wody, musi to krążyć. Zawsze ja to zaciemniam, żeby im mniej światła i troszeczkę odrobinę daję tego Heltosanu z Tropicala, daję kilka kropel do tego. Ile tak starła mówiłeś? Ile starła? To Tak, z jednego... zależy od gatunku wszystko, nie? Czasami jest tak, że starła jest 10 sztuk, jakieś tam powiedzmy, bo większość zbielała, nie była zapłodniona, bo słaby samiec albo coś tam się zrobiło. A czasami jest tak, że 100, 200, a nawet i 300 powiedzmy, jak taki nanus, czy ten na poenzis, tak, tu jest Gold Laser. No będę ściągał, aczkolwiek ja z nimi czekam zawsze, bo nie wszystka jest zapłodniona i tu już widać, że te są niezapłodnione, te są zapłodnione, także zbiorę tylko te dobre, nie? One nie zjedzą tego, nie są nauczone. Ja mam tak ryby przystosowane, żeby nie jadły, nie? Tu zbielała już lekko jest, to jest w miarę świeża ikra, około dzień tutaj jest, wczoraj chyba składałem. Także to już się nie nadaje, te tutaj są dobre, nie? To później trzeba oddzielić, tak jak mówiłem, najlepiej osobno każdą ten. Mówisz nauczone, żeby nie jadły ikry. Jak ich tego nauczyć, żeby nie jadły? Bo ryby raczej ciężko sztuczki nauczyć. Ogólnie patent jest taki, że jak zobaczysz, że któraś je, to ją odławiasz i ona już się nie nadaje, nie? Według moich kryterium już jest na sprzedaż, nie? Nawet jak jest fajna, coś tam, jak już je, czy to panda, czy jakiś inny, to zawsze widzisz, która to je, nie? Zazwyczaj jest, jak masz grupę jakąś, nową nawet tam tarlaków, zazwyczaj się trafi taka franca jedna i ona będzie
wyżerać. Co gorsza, jak jej nie odłowisz, to nauczy inne, nie? Że faktycznie, o, to jest dobre, nie? I to jest słaba grupa tarlaków, nie? Także po prostu obserwacja, patrzysz je, wyławiasz ją gdzieś do osobnego baniaka, żeby nie była w tej grupie, nie? Jak mam akwarium ogólne i chciałbym tam mieć kirysy, rozmnożyć je razem z innymi rybami, jest jakaś szansa, żeby się to uda? Znaczy ogólnie szansa jest, ale mała, nie? Zazwyczaj zależy, co tam jeszcze pływa w tym akwarium i jak to wygląda, ile roślin, czy ogólnie ryba złoży ikrę, ona będzie, może nawet się coś wylęgnie z tego, tylko problem jest taki, że wykarmić to, nie? Mi się zdarzyło kilka razy, tam w ogólnym panda była i faktycznie miałem maluchy swoje tam, ale to było sporadycznie, niewielka ilość, nie wiem, z 2-3 sztuki powiedzmy starła i to było wszystko, nie? To się tak, może to być, ale to raczej mizerne efekty są z tego, lepiej to kontrolować, nie? Jak faktycznie masz pandę czy coś, to wtedy robisz, tak jak mówiłem, przekładasz, albo tarlaki przekładasz, albo ikrę zbierasz i wtedy są najlepsze efekty, nie? Tu widzę, masz też jeszcze ciekawe rzeczy na orurowaniu. Co to tu masz ciekawego? Znaczy tak, no tutaj mam filtr RO, aczkolwiek go nie używam praktycznie. Czasami tam jak niektóre kirysy tam jeszcze, mimo że mam miękką wodę, to jeszcze ją zmiękczam, nie? Że mieszam pół na pół. Właśnie nie używasz, bo masz tutaj tak dobrą wodę u siebie, czy... No tak, tu mam w kranie KH3, GH7, także to jest dla większości kirysów dobra woda, żeby rozmnażać. Nie zwracasz uwagi na jakieś inne parametry, nic innego, tylko to jest najważniejsze? Znaczy w sensie, żeby rozmnożyć, tak? Tak, nie boisz się, że w kranie będzie, nie wiem, coś, co może zaszkodzić? Znaczy tak, no to tu jeszcze mam te narurowe, nie? Tu jest wstępny i węgiel aktywny, to tu jest dwa korpusy. Żeby chemię wyciągać. Tak, no węgiel aktywny wyciągnie ich chlor, jakieś tam inne metale ciężkie, to też tam wymieniam średnio co 10-14 dni ten wkład wymieniam, bo tu przy tych ilościach jakie zużywam, to tak ten. No i tam jeszcze mam następne też 3 korpusy, także tam jeszcze to, no jest tego trochę, także... Tu co masz za... Tutaj mam wylęk artemii, nie? W tym wylęgam artemię. No, powiem szczerze, lepsze by były stożkowe, jakieś niektórzy robią z tych butelek tak plastikowych, odwracają po prostu i od spodu dają powietrze i ten. No tu jednak trafiają się strefy martwe, aczkolwiek ja i tak mam 2 kamienie napowietrzające i to bardzo dobrze, jak sami widzicie, tutaj buzuje, nie? To cały czas jest też lampa włączona, także ruch jest i wylęk ogólnie artemii jest bardzo dobry, nie? Także ja nie narzekam. Wylęk artemii, no to większość kirysów małych to je, nie? Jedynie co to te mniejsze gatunki typu pigmej, hastatus, habrosus, to one mikronicienia jeszcze dostają ekstra, nie? Też masz jaką nie, to nie jest niehodowna, to już kupujesz gotowe. Nie, mikronicie mam w pojemnikach, takie po prostu tam na bułce taty ja akurat mam. Miałem też na płatkach owsianych, ale to tak praktycznie to samo, nie? I tam delikatnie dokarmiam wtedy, nie? Bo jednak ta larwa tej artemii, ten wylęk jest czasami za duża i do dzióbka się tej małej rybce nie mieści, nie? No i mikronicienia ściągamy pędzelkiem, zazwyczaj tu ze ścianek, coś takiego. I wtedy tutaj dajemy powiedzmy jakieś małe kirysy, no dobra, dajmy tym, w sumie one są duże, nie? I tak maczam. To jest bardzo mały robaczek, nie? To ledwo co widać w ogóle. Jak się tak dobrze przyjrzy, to widać, jak to pływa w tonie. A to taki bardziej pyłek jest. No i to jest bardzo dobry właśnie dla pigmeja, dla hastatusa. To sobie jeszcze jakiś czas żyje w tej wodzie, nie że od razu podlega rozkładowi, temu procesowi gnilnym. Po prostu on sobie jeszcze żyje jakiś czas. Rybka ma czas, żeby to zjeść. Także jest ok. Tak samo z artemią. Około godzinki pociągnie ten UPS, nie? Ale UPS-a masz podłączonego tylko pod pompę. Jedna pompa, no bo tutaj ogólnie są takie najmniejsze, nie? To jest ich 12 baniaków
To już podrosły akurat te, ale zazwyczaj tutaj nowe wkładam, nie? I one tak rosną do tej wielkości, te już pójdą jutro, jak będę miał czas, tam gdzieś Właśnie, bo filtracja masz, większość jest pod pompy powietrzne, pod zwykłe te... Mam i pompy te napowietrzające i turbinki też, nie? Patmini, jakieś tam różne tam od w sumie 2,5 do 9 W turbiny, no nie? Różnie, w zależności jaki baniak, to tak mam to. No ale 9 to też nie dużo, a zbiorniki, chociaż tu jest chyba większa, to ma więcej niż 9. Ta pompa jest ogólnie tutaj na całość, nie? A o kaskadzie mówię, ale jest wyłączona, widzę. No kaskada jest włączona, nie będę włączał, bo zaraz tu będzie takie alarmo, że nie będzie nic słychać. No i tutaj na przykład są wylęgi, nie? Tutaj mamy bodajże 115, nie wiem, nie, tutaj będzie Panda, tak to wygląda. Tutaj jest 115. Po takich maluchach jesteś w stanie określić, co to tam jest? Czy Ja sobie zapisuję, co zbierałem na tych pojemnikach, nie? I w takich pojemnikach one się lęgną, nie? No, to wezmę, zaraz zobaczymy. Ale ten pojemnik musisz wodę dbać jakoś o to szczególnie, czy... Zobaczmy tu. No i tutaj jest ich tam, nie wiem ile, z 50 powiedzmy tam. Wodę, tutaj ogólnie jest coś takiego, że... Moment, wyłączę może to tutaj. Ogólnie jest tak, że jak zbiorę ikrę, woda jest z akwarium tarliskowego. Póki się nie wylęgnie nic nie robię, nie? Jak zaczynają się lęgnąć, to obserwuję. Czasami jajka są, ikra jest zbielała, zgniła, spleśniała, to trzeba wyłowić, nie? Żeby po prostu ten proces gnilny nie poszerzał się, bo może ten rybki zarazić. I później jak już takie 2-3 dni od wylęgu, to zaczynam dolewać wody za akwarium, do którego mają docelowo trafić. Czyli na przykład te 115, tutaj z tych dwóch pojemników, tu już mam ten, do tego baniaka trafią. Tu jest zapisane, mam sobie, wszystko piszę, bo bym się pomylił zaraz. I tu już z tego baniaka jest kilka tam porcji wlanej tej wody. I ja zaczynam ogólnie od 10%, nie? W pierwszy dzień 10%, tak na oko mniej więcej, nie? Powiedzmy tam 100 ml, nie? Daty też zapisujesz, kiedy Nie, się dat nie czy zapisuję. pamiętasz? I to robię automatycznie. Jak przychodzę rano, to zawsze 10% dolewam. Wieczorem, jak jestem tutaj na kontroli, to zaś 10%. Później, jak już jest pełny ten pojemnik... Czyli cały dzień tu jesteś? Nie. Jak tak normalny system taki... że bez jakichś większych takich, nie wiem, czasami coś tu przerabiam, coś tu robię, albo restartuję baniak, bez takich większych akcji, no to średnio jestem rano 2 godziny, wieczorem 2 godziny, nie? Czyli 4 godziny dziennie, aczkolwiek ja ciągle coś robię, nie? Tam coś przerabiam, tam coś stawiam, jakieś przeróbki, tutaj rurki jakieś kleję, tu pompę wymieniam, coś tam wiercę w ścianie. No ogólnie mam duże plany, żeby to poszerzać, nie? Tam chcę ekspansję przeprowadzać na dalsze pomieszczenia w piwnicy, chociaż jestem blokowany trochę, nie? Ale... Fajnie. Anubiasy, o których wspominałeś, to widzę masz. No tu jest anubiasek i nie wiem, czy coś już jest, w sumie one ostatnio nie... Nie, akurat tutaj nie mamy nic, pandy. Jak nie ma anubiaska, to na szybach składają, nie? Ale no tutaj na przykład jest ogólnie słabizna jest. Ostatnio zbierałem, także nie będzie za dużo. Ale tak to robię i one oblepiają te anubiaski i wyciągam po prostu. Czasami przekładam do zbiornika, powiedzmy tu jest pusty zbiornik, nie? Tu jest pusty, tam on już jakiś czas jest pusty, woda jest w miarę świeża, aczkolwiek jest cykl azotowy, wszystko jest zamknięte. Po prostu biorę anubiaska i wrzucam, nie? Jak na przykład mam z 4 baniaków tarliskowych, tam po jednym anubiasku widzę, gdzie jest ikra. Po prostu wrzucam i się tym nie przejmuję. Przykrywam czymś po prostu, żeby było ciemno i to się lęgnie. No tutaj na przykład to są pandy, z tych anubiasków się wylęgły. No nie wiem ile ich tu jest, ale tak ogólnie bez jakiejś tam spiny. Po prostu są, nie? I one się wylęgły i tu w tym... A jaką masz temperaturę tu w zbiornikach? Minimalnie 20, maksymalnie 23 stopnie teraz zimą. Tak myślę, no pokojowa. Może tu wyżej to troszkę cieplej być, takie 24 nawet. Ale tak mniej więcej. Lato tutaj to maksymalnie 26 stopni. Jesteśmy w piwnicy, tu mam zamknięte to. Także jest ok. I na dzisiaj to tyle. Już kończymy wizytę w hodowli. Jeżeli byście byli zainteresowani zakupem albo kontaktem tutaj z Łukaszem, to zostawiam Wam w opisie numer telefonu. Także zapraszamy. Pozdrawiam. Na razie, trzymajcie się.